Będzie nas widać? Uwaga! Ojejku! No dobra, trochę ponagrywamy sobie. Jesteśmy trochę w niedoczasie, ale wszystko wskazuje na to, że zdążymy. Szykujemy tutaj kamerki, bo jedziemy do Fundacji Ocalenie porozmawiać z działem prawnym. Fundację Ocalenie chyba większość z naszych odbiorców zna. Pewnie w ostatnim czasie głównie z działań na granicy polsko-białoruskiej. Natomiast nie dajcie się zmylić, ponieważ Fundacja Ocalenie działa od wielu, wielu lat, bodajże od 2000 roku i wspiera uchodźców, uchodźczynie, cudzoziemców w tym, żeby w Polsce czuli się bezpieczni i wolni. Pomaga im w różnego rodzaju procedurach administracyjnych, pomaga znaleźć mieszkanie, pomaga po prostu odnaleźć się w nowym miejscu, w nowym kraju, w nowym życiu. I w ramach tego wspierania również czasami reprezentują swoich podopiecznych przed sądem. O to chcemy ich zapytać, o to, jakie mają wrażenia, jeżeli chodzi o polskie sądy i jakie występują problemy, które należałoby rozwiązać. Także pędzimy przez Warszawę, koniec stycznia, pierwszy słoneczny dzień od bardzo dawna, więc towarzyszy nam dobra energia. Nie możemy się doczekać, ponieważ jest to, zresztą tak jak wszyscy nasi rozmówcy, fantastyczna organizacja. Będziecie mogli zobaczyć trochę ich pracy od kuchni, bo odwiedzimy Fundację Ocalenie w ich biurze w Warszawie przy ulicy Kruczej. Tomasz Pietrzak. Marta Szpilkowska. Dzień dobry, Daria Hoffman, bardzo mi miło. Właśnie do pani Katarzyny miałam dzwonić. Tak myślałem. Tu jest taka przestrzeń. Jak już wiecie, jesteśmy dzisiaj w Fundacji Ocalenie, do której zaprosił nas Tomek Pietrzak, koordynator zespołu prawnego. Bardzo dziękujemy. Będziemy mogli usłyszeć o pracy fundacji, ale także właśnie o tym, do czego są tutaj potrzebni prawnicy i jak wygląda kontakt fundacji z sądem. Także bardzo dziękujemy za zaproszenie. Bardzo mi miło, witam Państwa serdecznie. Przede wszystkim, Tomku, powiedz, bo nie każdy pewnie będzie wiedział, czym zajmuje się Fundacja Ocalenie. Fundacja Ocalenie jest organizacją pozarządową, która zajmuje się pomocą dla cudzoziemców, cudzoziemek szeroko pojętą, czyli od pomocy integracyjnej przez pomoc materialną. Opiekujemy się osobami, które do nas przychodzą od strony zarówno rozmaitych procedur, trudności, które mogą ich spotkać, nawet o takim bardzo technicznym, administracyjnym charakterze. Odpowiadamy na ich zapotrzebowania i pytania. Mają możliwość te osoby skorzystania z naszego free shopu, pobrania w ramach limitów, które są wyznaczone, produktów, które zresztą zaraz Wam pokażę, ale także opieki od strony na przykład pomocy psychologicznej, pomocy prawnej, doradztwa zawodowego. Możemy pomóc jeżeli występują jakieś problemy w nauce, na przykład z dziećmi. Mamy zespoły, które zajmują się nauką języka polskiego. To jest bardzo szeroka działalność fundacji, zresztą od lat. Także staramy się, idea jest taka, że osoba, która do nas przychodzi, ma być całościowo zaopiekowana, w miarę naszych możliwości oczywiście. Czyli pomoc nie ma być udzielana punktowo w jakiejś jednej konkretnej sprawie, typu dostanie kartę pieniężną, podarunkową, czy coś i tyle. Tylko
chodzi o to, żeby odpowiedzieć szeroko na zapotrzebowanie osób, które do nas przychodzą, które są najczęściej migrantami lub osobami w procedurze uchodźczej, więc jakby ten charakter tych spraw też jest bardzo różny. No i żeby mogła skorzystać z wielorakiej pomocy prawnej, psychologicznej, być może ktoś szuka pracy, może potrzebuje pomocy z dziećmi, może potrzebuje pobrać po prostu jakiś jeden produkt, nie wiem, pampersy na przykład, albo mleko w proszku, a może potrzebuje takiego zwykłego doradztwa, na przykład jak się doładowuje kartę miejską. To mi przyszło do głowy, przekręcę teraz kamerę, bo dowiedzieliśmy jakiś czas temu Centrum Pomocy Dzieciom. Wy macie Centrum Pomocy Cudzoziemcom. I też właśnie panie z działu prawnego opowiadały o takim scentralizowanym systemie, że w centrum zainteresowanie jest dziecko, a wszystko dzieje się wokół i odpowiada na ich potrzeby. Więc jak rozumiem, wy działacie w bardzo podobny sposób, czyli że w centrum jest wasz podopieczny i po prostu zapewniacie pomoc taka, jaka jest w danym momencie potrzebna. Pierwszą linią wsparcia jest zespół mentorski, czyli osoby, które do nas przychodzą i się u nas rejestrują jako klienci czy klientki w bazie, stykają się w pierwszej kolejności z mentorkami i mentorami kulturowymi, którzy mają szeroką wiedzę na temat takich praktycznych aspektów życia w Polsce. A może tak jest, oczywiście. Zapraszam. Te osoby potem kierują naszych klientów i klientki do odpowiednich specjalistek, czyli jeżeli ktoś zgłasza potrzebę, szuka pracy, to może w pierwszej kolejności kieruje się tutaj do naszego centrum, bo tam są wyznaczone stanowiska, siedzą osoby, które udzielają porad. One potem kierują na przykład do pomocy psychologicznej, do pomocy prawnej, do doradztwa zawodowego, diagnozują potrzeby. Ten model, który mamy tutaj wdrożony, jest też wdrożony w naszym biurze w Łodzi i w Łomży. To są nasze 3 punkty, w których mamy stacjonarne biura z takimi właśnie centrami pomocy cudzoziemcom. Mamy też programy dzieciowe, które zajmują się pomocą dzieciom, tutoringiem dzieci. One mają swoje biuro w Warszawie. Prowadzimy świetlice w Warszawie, na Mazowszu i na granicy polsko-ukraińskiej. Kursy języka polskiego są oddzielnym segmentem działalności, też mają swoje oddzielne biuro w Warszawie. Też również prowadzimy te kursy w Łodzi i w Łomży. I ostatni aspekt działalności to jest pomoc humanitarna na pograniczu polsko-białoruskim. Zapraszam do naszego free shopu. Wchodzimy od tyłu, od strony kulis, że tak powiem. Wejście dla klientów jest od zewnątrz. Fundacja Ocalenie od kuchni. Tak jest. Także Państwo zobaczą, jak wygląda, że tak powiem, nasz back-end. Nie przemyśleć, nasi sąsiedzi. Nasz magazynek, a sklep. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie rzeczy głównie tutaj... No, jak widzicie, są to w dużej mierze też ubrania, buty, bielizna, też produkty pierwszej potrzeby, więc produkty higieniczne, szampony, pampersy. W zależności od tego, jakie mamy aktualne zaopatrzenie i tak osoby, które potrzebują pobrać te produkty, mogą przyjść, to jest wejście do klientów od zewnętrznej strony. W ramach limitu punktów, które są im przydzielane, mogą się zarejestrować przez kalendarz internetowy, przyjść, umówić się na wizytę, mogą sobie pobrać rzeczy za punkty, które otrzymują. No i skorzystać z tej pomocy, którą mam. Tak, czasami... A w jaki sposób na przykład my moglibyśmy pomóc, żeby wam dostarczyć takie produkty? Wystarczy napisać na adres mailowy podany na stronie internetowej magazynu i skontaktować się. Przyjmujemy oczywiście produkty w dobrym stanie. Jasne. I w ramach zapotrzebowania, czyli nie wiem, garniturów i sukien ślubnych pewnie nie, bo tego nikt nie używa, ale zwłaszcza produkty takie
typu dobre ubrania, ciepłe, zimowe, buty w dobrej jakości, być może ręczniki, jakieś pościele, to też pewnie trzeba skontaktować się wpierw, żeby się dowiedzieć, jakie jest zapotrzebowanie. I oczywiście też przyjmujemy dary, zarówno indywidualne, jak i instytucjonalne od rozmaitych darczyńców, czyli na przykład od sieci spożywczych, prawda, które przywożą nam czasami kontyngenty jakichś produktów w zupełnie dobrej jakości, nie żadnych przeterminowanych, które pozwalają na to, żeby rozdysponowywać, prawda, tę pomoc szeroko. Więc to jest aspekt naszej działalności, który szczerze powiedziawszy jest dość unikatowy, bo takiej działalności jak nasz Free Shop nie prowadzą się w Warszawie inne organizacje pozarządowe. I to jest coś, co jest trudne do zorganizowania, wymaga przestrzeni, ale też i osób, które się tym na bieżąco zajmują. Tak, koordynacji. No ale zainteresowanie jest gigantyczne, zwłaszcza po wybuchu wojny, kiedy jeszcze były programy sponsorowane przez rozmaite firmy kart podarunkowych. Osoby miały możliwość albo skorzystania z karty, albo pobrania rzeczy. Udzieliliśmy pomocy tysiącom osób. Super. Czyli... To jest taka doraźna pomoc, a jakbyśmy mogli przejść do tematu wymiaru sprawiedliwości, który nas interesuje, bo jak rozumiem też część waszych działań polega na tym, że jeżeli występuje taka potrzeba, to może reprezentujecie w sądzie? Tak. Więc mamy oczywiście w ramach tego Centrum Pomocy Cudzoziemcom mamy zespół prawny, który pomaga nie tylko tutaj, ale też i w innych działaniach fundacji, to znaczy zarówno w działaniach związanych z na przykład programem poszukiwania mieszkań w ramach programu Witaj w domu, czy też w ramach pomocy prawnej na pograniczu polsko-białoruskim. Nasz zespół jakby kompleksowo zajmuje się wszystkimi problemami, które występują z naszymi klientami tutaj w fundacji, czyli głównie Centrum Pomocy Cudzoziemcom. Tak? Przychodzą do nas osoby do centrum, rozmawiają z mentorami, zgłaszają potrzebę konsultacji prawnej. Najczęściej to jest tak, że te osoby nie do końca się orientują, czy rzeczywiście ten prawnik jest potrzebny, czy może nie jest potrzebny, ale jeżeli się okazuje, że jest potrzebny, są zapisywane na dyżur prawnika. Mamy w naszym zespole 6 osób, więc te dyżury są bardzo często i ten dostęp jest rzeczywiście bardzo płynny, szybko można się dostać na konsultację prawną. I mamy możliwość, po pierwsze, udzielenia konsultacji, to jest najprostszą formą, lub wejścia w reprezentację. I to może polegać albo na reprezentacji w postępowaniu administracyjnym, co się dość często zdarza, nawet w postępowaniu uchodźczym. Czy to dlatego, że koniecznie jest dostęp do akt, czy dlatego, że rzeczywiście sytuacja osoby jest, z grupy wrażliwej wymaga tego, żeby nasz prawnik czy prawniczka się zaangażowali w to postępowanie. Z reguły nie reprezentujemy osób, które ubiegają się o pobyty czasowe, chcą legalizować swój pobyt czy pracę. Tutaj wystarczy poradnictwo, ale w przypadku ubiegania się o ochronę w Polsce dość często się to zdarza. To są sprawy czasami bardzo intymne, osobiste i wymagają takiego też wyczucia, które no te sprawy są bardzo skomplikowane. Ale zdarza się tak, że przychodzą osoby, które potrzebują poradnictwa w sprawach cywilnych, rodzinnych, w sprawach z zakresu prawa pracy. W tym wypadku fundacja reprezentuje wyłącznie w precedensowych przypadkach. Gdy w ocenie zespołu, czasami też po konsultacji z zarządem, widzimy taką potrzebę, że sprawa jest rzeczywiście dotkliwa, to znaczy ona dotyka nie tylko indywidualnej sytuacji tego cudzoziemca, ale również jakby systemowego problemu wokół prawa cudzoziemców w Polsce. W takiej sytuacji mamy możliwość zaangażowania się poprzez reprezentację sądową, na przykład sądowo-administracyjną, czy w postępowaniu cywilnym lub w charakterze obrońcy. A jakie problemy dostrzegacie, takie systemowe właśnie w traktowaniu cudzoziemców? Tak, często się jednak zdarza, jeszcze tylko tutaj skończę. Myślę, że fundacja w kontakcie na przykład z Okręgową Izbą Radców Prawnych albo z kliniką prawa znajduje prawnika pro bono,
sama się przyłącza do postępowania w charakterze organizacji pozarządowej albo jako właśnie strona społeczna. Więc nie jest zawsze tak, że my za każdym razem angażujemy się. Nie mamy takich możliwości też. To są czasami sprawy bardzo czasochłonne, które angażowałyby fundację na tyle, że musielibyśmy w zasadzie odpuścić działalność w innych obszarach. Jakie są naruszenia, jakie są problemy, z którymi się stykamy najczęściej? No, przede wszystkim problem naszych klientów i klientek, które są z różnych powodów zatrzymywane przez Straż Graniczną, czy to na lotnisku, czy to na przejściach granicznych i Straż Graniczna wnioskuje o umieszczenie osoby w ośrodku strzeżonym. To się dzieje w przypadku osób z pogranicza polsko-białoruskiego, ale nie tylko. Mamy też inne przypadki i w takich wypadkach te osoby kontaktują się z nami na przykład za pośrednictwem maila. I tutaj zaczynają się schody, to znaczy Straż Graniczna składa wniosek do sądu o umieszczenie w ośrodku detencyjnym na określony okres czasu i sąd posiłkując się przepisami kodeksu postępowania karnego decyduje na posiedzeniu o tym, czy ta osoba ma być w tym ośrodku strzeżonym, czy nie. I to co 3 miesiące jest przedłużone. I teraz mamy takie poczucie, nie tylko my, inne organizacje, które działają w tym obszarze, to mają dokładnie tak samo, że sfera detencyjna w Polsce bardzo mocno kuleje z powodu tego, że sędziowie orzekający w tych sprawach nie odróżniają cudzoziemców od kryminalistów. Traktują tak samo. Traktują tak samo. To znaczy zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci aresztu tymczasowego wobec osoby, która popełniła czyn zabroniony, przebiega bardzo podobnie do zastosowania do przychylenia się do wniosku Straży Granicznej o umieszczeniu w ośrodku strzeżonym. Podczas gdy jedno jest detencją karną, a drugie jest detencją administracyjną, bo pobyt cudzoziemca w ośrodku strzeżonym zabezpiecza jakieś postępowanie, które się wobec niego toczy. Czy to postępowanie o udzielenie ochrony w Polsce, jeżeli to jest osoba, która poszukuje ochrony, ubiega się o status uchodźcy albo ochronę uzupełniającą, czy to dlatego, że toczy się jakieś postępowanie powrotowe wobec niej. To postępowania toczą się często bardzo długo, miesiącami. Że powroty trwają bardzo długo, jest konieczność identyfikacji tożsamości, pozyskania odpowiednich dokumentów. Detencja jest przedłużana co 3 miesiące. Sędziowie orzekają na posiedzeniach, które trwają 10 do 15 minut. Osoby, które się z nami kontaktują, nasi klienci, nie rozumieją tej procedury. Nie rozumieją tego, dlaczego ktoś jest przetrzymywany w ośrodku strzeżonym, który nie jest zakładem karnym, nie jest aresztem, ale jest, bo nie ma tam cel na przykład. Ale jest to ograniczenie wolności, jest to naruszenie wolności tych osób. No i to, co jest jeszcze szczególnie dojmujące, to, że w Polsce detencji podlegają rodziny z dziećmi, a nawet małoletni powyżej 15 roku życia w postępowaniach powrotowych. Czyli mamy nadal i mieliśmy wcześniej również, ale w dalszym ciągu mamy przypadki takie, w których te dzieci są traumatyzowane. To znaczy pobyt w ośrodku strzeżonym cudzoziemców, którzy są z zupełnie innego kontekstu kulturowego, nie posługują się językiem polskim. Często rzeczywiście przekroczyły w sposób nieuregulowany granice te osoby, natomiast nie rozumieją, czy to jest sankcja za to przekroczenie, czy to jest z powodu tego, że Polska chce się tych ludzi pozbyć. Bo de facto detencja cudzoziemców w Polsce jest jakąś mieszaniną tych dwóch aspektów. To znaczy sądy orzekają dla tego
że ktoś musi być w ośrodku strzeżonym, no bo zachodzi jakieś ryzyko ucieczki na przykład, prawda? A dlaczego zachodzi ryzyko ucieczki? Bo ktoś przekroczył granicę nielegalnie. Ale jak przekroczył granicę nielegalną, nie miał innej możliwości. Te osoby nie mają możliwości uzyskania wizy do Polski. Polska nie wydaje wiz. Tak kształtowana jest polityka wizowa, że Polska nie wydaje wiz niektórym, albo bardzo trudno jest uzyskać wizę niektórym cudzoziemcom w określonych krajach. Więc często te osoby decydują się na przekroczenie granicy w sposób nieuregulowany, bez uprawnień z powodu jakiegoś stanu wyższej konieczności. No tak samo to się dzieje w innych państwach Unii Europejskiej, które są położone na granicach zewnętrznych, prawda? No, dlatego ludzie płyną łodziami do Grecji czy do Włoch, no dlatego, że Grecja czy Włochy nie wydadzą wizy w Sudanie czy w Kongu, prawda? A powiesz, jak wygląda teraz sytuacja na granicy? To znaczy, ilu osób dotyczy to, o czym mówisz? Tak mniej więcej. Trudno jest określić liczby, bo nie macie dostępu do tego. Nie mamy dostępu, też prawda jest taka, że te liczby, które są podawane przez Straż Graniczną, mówimy o granicy polsko-białoruskiej, nie o granicy polsko-ukraińskiej. Te sytuacje są zupełnie różne i należy je różnicować. W przypadku granicy polsko-białoruskiej Straż Graniczna podaje regularnie statystyki dotyczące udaremnionych prób przekroczenia granicy. Ale co się pod tym pojęciem kryje, nie do końca wiadomo. Czy to chodzi o natychmiastowe zawrócenie z linii granicy cudzoziemców, czyli ktoś przekracza granicę, na przykład tą sławetną zaporę, która powstała w zeszłym roku fizycznie i natychmiast zostaje na tym zatrzymany, przyłapany i zostaje wyrzucony z Polski bez możliwości jakby działania faktycznego w celu wejścia w procedurę ochrony. Choć Straż Graniczna tłumaczy się zawsze, że jeżeli ktoś sygnalizuje potrzebę wejścia w procedurę ochrony, to jest mu to umożliwiane. No, z naszej praktyki wiemy jednak, że tak nie jest. Czy to dlatego, że ktoś już przekroczył granicę i zostaje zatrzymany gdzieś tam na terytorium Polski, ale potem zostaje zawrócony do linii granicy. Bo zachodzi podejrzenie, że przekroczył tę granicę w sposób nielegalny. I teraz... Czyli jaka to jest liczba, jaką Straż Graniczna podaje? No, te statystyki czasami się bardzo różnią. Albo 20 osób, albo 130 na przykład. Miesięcznie? Danej doby. Okej. Czasami w danym obszarze, który podlega pod konkretną placówkę Straży Granicznej, to jest ileś prób przejścia 15, 20, 30. Czasami nie ma żadnych. Te liczby się zmieniają i trudno nam dokładnie powiedzieć, jak te statystyki są prowadzone. Mamy statystyki, ile osób weszło w procedurę ochrony, to one są publicznie dostępne na stronie Straży Granicznej, ile wniosków zostało przyjętych. Okej. Jakiego rzędu to są liczby? Kilkaset osób rocznie. Urząd do Spraw Cudzoziemców, który te postępowania prowadzi, też podaje te statystyki, natomiast nie mamy łatwego dostępu do statystyk związanych z tym, ile osób i przez jak długi czas przebywa w ośrodkach strzeżonych. Musimy te statystyki każdorazowo wydobywać z każdego sądu. No i teraz jakby na czym polega gorycz naszej pracy? Dlaczego jak rozmawiamy o pracy prawników w organizacji pozarządowej pomagającej cudzoziemcom, to tak często mówimy o sprawach przegranych? No otóż dlatego, że sądy i to zarówno w pierwszej instancji, jak i w drugiej instancji, nie dostrzegają złożonego charakteru tej migracji, która się odbywa i indywidualnej sytuacji cudzoziemców. My zawsze wnioskujemy o to, żeby każdorazowo cudzoziemiec był doprowadzany do sądu, dlatego że naszym zdaniem to bardzo zmienia ogląd sytuacji. Jeżeli sędzia ma możliwość za pośrednictwem tłumacza oczywiście, porozmawiania z cudzoziemcem, a cudzoziemiec ma możliwość pełnego wypowiedzenia się na temat swojej sytuacji. Oczywiście w obecności przedstawiciela Straży Granicznej, co też jakoś krępuje, prawda? To są osoby, które często zostały zatrzymane przez Straż Graniczną, traktowane w sposób nieraz bardzo obcesowy, albo doświadczyły już pushbacku wcześniej. Raz, dwa razy, kilka razy, kilkanaście razy były zatrzymywane przez Straż Graniczną, wyrzucane z Polski, za którymś razem im się udało, trafiły do placówki Straży Granicznej,
udało im się złożyć wniosek o ochronę i potem przedstawiciel Straży Granicznej jest obecny na posiedzeniu w przedmiocie umieszczenia cudzoziemca w ośrodku strzeżonym. Także cudzoziemiec nie wie, czy on powinien powiedzieć teraz prawdę, jaka jest, czy nie powinien, czy ten sędzia jest rzeczywiście niezależny, czy on bardziej będzie się wsłuchiwał w ten głos przedstawiciela Straży Granicznej, który w takim postępowaniu jakby odgrywa, można by porównać to do roli prokuratora. Więc wnioskujemy o doprowadzenie. Nie pamiętam, żeby nam się kiedyś to udało. Czyli Nigdy? Sądy nie chcą słuchać? Nie chcą ich zobaczyć? Nie chcą ich oglądać. Nie. To na jakiej podstawie podejmują decyzje? Na podstawie informacji, które są umieszczane we wniosku od Straży Granicznej. Czyli, że cudzoziemiec przekroczył granicę nielegalnie, został zatrzymany. Czasami Straż Graniczna wszczyna postępowania powrotowe od razu. Czasami nie wszczyna, bo nie ma żadnej reguły. Cudzoziemiec teoretycznie, jeżeli zadeklaruje chęć ubiegania się o ochronę w Polsce, powinien zostać ten wniosek przyjęty, a jeżeli zachodzi konieczność zastosowania środka detencyjnego, który powinien być ostatecznością zgodnie z dyrektywą recepcyjną, jest najbardziej dolegliwy, więc powinien być rzadko stosowany. Powinien zostać umieszczony w ośrodku strzeżonym na podstawie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony. Czyli tam maksymalny okres detencji wynosi 6 miesięcy. Jeżeli jednak, i to jest zupełnie losowa sytuacja, Straż Graniczna najpierw rozpocznie procedurę powrotową, a potem ją zawiesi, bo cudzoziemiec złoży wniosek o ochronę, to sąd, decydując o detencji, posługuje się ustawą o cudzoziemcach. I tam okres detencji jest dużo dłuższy, bo wynosi do 12 miesięcy. Także oczywiście o tej detencji decyduje się co 3 miesiące, także jest teoretycznie możliwość zwolnienia kogoś po jakimś czasie. W praktyce dzieje się to bardzo rzadko, no bo musiałyby zachodzić jakieś okoliczności, które sprawiają, że ten cudzoziemiec nie może w tym ośrodku strzeżonym dalej przebywać. Jakie to mogą być okoliczności? No na przykład związane z jego zdrowiem psychofizycznym. Jeżeli detencja sprawia, że te osoby popadają w jakieś na przykład stany depresyjne, to się bardzo często dzieje. Zachodzi podejrzenie, że ta detencja wpływa na ich stan zdrowia niekorzystnie, albo wymagają jakiegoś leczenia specjalistycznego, którego Straż Graniczna nie jest w stanie udzielić, to powinny zostać zwolnione. No w praktyce dzieje się tak, że jeżeli Straż Graniczna decyduje o tym, czy psycholog zewnętrzny może skonsultować cudzoziemca, czy nie, decyduje o dostępie do ośrodka, no to w praktyce my nie jesteśmy w stanie niezależnie orzec, czy ten cudzoziemiec faktycznie jego stan ulega pogorszeniu, czy nie. Wszystkie informacje, na których bazujemy, pochodzą od Straży Granicznej, czyli dostęp do opieki medycznej w ośrodku jest reglamentowany przez Straż Graniczną. Dostęp do psychologa jest reglamentowany przez Straż Graniczną i to jest psycholog powołany przez Straż Graniczną, opłacany przez Straż Graniczną. To rzeczywiście jest to sytuacja bardzo podobna osób osadzonych. Zwracałeś uwagę na to, że to przypomina bardzo sposób orzekania o zastosowaniu tymczasowego aresztowania. W przypadku wniosków prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztowania sądy stosują je w 90% przypadków. Czy wiesz może, jak często odmawiają Straży Granicznej sądy zastosowania tej detencji, wysłania do ośrodka zamkniętego? 99% wniosków Czyli jeszcze gorzej niż w przypadku tymczasowym. Jest uznawanych, natomiast i bardzo się różnią statystyki w zależności od sądu. Są sądy, którym zdarza się po orzeknięciu o detencji, w momencie wniosku o przedłużenie detencji, wzruszyć postanowienie sądu pierwszej instancji. Na przykład Sąd Okręgowy w Olsztynie w ten sposób działa. No w Białymstoku się to czasem udaje. Ale są sądy, w których te statystyki są zatrważające. No, sąd w Zielonej Górze ma 100% odsetek utrzymanych orzeczeń dotyczących przedłużenia detencji. Czyli tak jakby każdy musiał być zamknięty człowiek. Tak. No i zależnie od okoliczności. Istnieje katalog
możliwości zastosowania środków alternatywnych do detencji wobec cudzoziemców. Na przykład, prawda, dokument podróży w depozycie. Cudzoziemiec zobowiązany jest do okresowego stawiania się w placówce Straży Granicznej. Bardzo skuteczny środek, który pozwala nam na sprawdzanie, czy rzeczywiście ten cudzoziemiec dalej przebywa w Polsce i podtrzymuje zamiar ubiegania się o ochronę. To nie jest prawda, że ośrodek strzeżony najlepiej zabezpiecza interesy cudzoziemca. Jeżeli osoba ubiega się o ochronę międzynarodową w Polsce, to Urząd do Spraw Cudzoziemców prowadzi ośrodki otwarte. Można taką osobę zobowiązać do zamieszkiwania w ośrodku otwartym i zobowiązać do okresowego stawiennictwa się w placówce Straży Granicznej. To nie jest rzecz, która jest nieznana. Natomiast te środki są stosowane rzadko z powodu takiej dość, no właśnie moim zdaniem to jest jakby tutaj to jest może dość ciekawy aspekt, ale to jest kwestia mentalności, to znaczy pewnego braku zaufania do osoby, która nie mając więzów kulturowych z Polską, Straż Graniczna w pierwszej kolejności, a sąd w dalszej kolejności za każdym razem zakłada, że ta osoba poprzez nielegalne przekroczenie granicy tak naprawdę nie interesuje się zostaniem w Polsce. Ona jest w podróży na zachód, gdzieś chce się tam dalej przemieścić że w celu poprawienia swojego statusu ekonomicznego. Tymczasem zadeklarowanie chęci ubiegania się o ochronę w Polsce powinno oznaczać dla sądu, że temu cudzoziemcowi zależy na tym, żeby ubiegać się o ochronę w Polsce, czyli że on chce zostać w Polsce. To jest wystarczający powód do tego, żeby zaufać tej osobie, że na czas postępowania uchodźczego ta osoba w Polsce zostanie. Bo jeżeli ona złożyła ten wniosek w Polsce, to ona traci możliwość złożenia tego wniosku na przykład w Niemczech. Tak, prawda? To znaczy wyjeżdżając do innego kraju Unii Europejskiej na podstawie rozporządzenia Dublin III organy azylowe tego państwa sprawdzą, jaki był kraj pierwszego wjazdu, albo czy został złożony wniosek o ochronę w jednym z państw Unii Europejskiej i to państwo staje się odpowiedzialne za rozpatrzenie postępowania uchodźczego. Więc i tak prędzej czy później te osoby trafią do Polski. Można rozmawiać na temat tego, że ten system dubliński nie działa, że te osoby nie są odsyłane, czy to dobrze, czy niedobrze. To jest zupełnie inna dyskusja. Natomiast w teorii jest tak, że i tak Polska jest odpowiedzialna za rozpatrzenie tych wniosków i tak. No. Jeżeli toczy się postępowanie deportacyjne, tak, powrotowe, to i tak Polska będzie odpowiedzialna za deportację tych osób. I tak. I teraz jeżeli mamy świadomość tego, że osoba, której tożsamość jest niepotwierdzona, która nie wyraża ochoty powrotu do kraju pochodzenia, na przykład obywatele Iraku, mam teraz taką grupę klientów, którzy po prostu siedzą w tych ośrodkach bardzo długo, kilkanaście miesięcy. Nie mają dokumentu, nie wyrażają zgody na to, żeby wrócić do Iraku. Ich wnioski o status uchodźcy czy o ochronę uzupełniającą zostały rozpatrzone negatywnie, bo nie dysponowali dostatecznym materiałem dowodowym, nie udowodnili, że w Iraku rzeczywiście im grozi prześladowanie. Myślę, że to jest przypadek 2/3 krajów świata, w których indywidualnie trudno jest udowodnić prześladowanie, ale warunki życia są takie, że nikt z nas nie chciałby tam żyć. I co z nimi się stanie? No i to powinno się, zgodnie z prawem, powinny te osoby zostać zobowiązane do powrotu i w jakiejś mierze, jeżeli nie wrócą z własnej woli, to należałoby je przymusowo do tego kraju deportować. Tymczasem nie da się tego zrobić, dlatego że konsulat na przykład Iraku nie wyda dokumentu podróży dla osoby, która nie chce wracać. Procedura deportacji tak naprawdę jest bardzo skomplikowana. Musi być zgoda państwa przyjmującego, musi być, tak naprawdę warunki muszą być dość dobre i okoliczności muszą być sprzyjające, żeby ta deportacja faktycznie miała miejsce. Czyli właśnie uzyskanie wszystkich dokumentów, uzyskanie wszystkich zgód, musi być zakup biletów, przewoźnik się musi zgodzić na takie coś. Są pewne obwarowania i często się zdarza tak, że to się po prostu nie dochodzi do skutku. I co się wtedy dzieje? Osoba dalej trafia do tego ośrodka strzeżonego. Czyli nie mamy pomysłu, co w tej sytuacji zrobić. A sąd mówi,
No tak, no niech siedzi. Mam wrażenie, że paradoksalnie decydując o tym, że te osoby pozbawiamy wolności, które się ubiegają u nas o azyl, o ochronę, to tak naprawdę obawiając się ucieczki dalej, mamy do czynienia z samospełniającą się przepowiednią, bo tak naprawdę te osoby tracą zaufanie do naszego państwa i nie dziwne, że chcą uciec z tego państwa, które ich na dzień dobry pozbawia wolności. Zdecydowanie tak. Zdecydowanie Jakie tak. są warunki w tego środka? Może powiedz, bo może sędziowie sobie nie zdają sprawy z tego tak naprawdę, na co przeżywają. Zdecydowanie tak jest. Miałem, no to jest przypadek wielu moich klientów. Miałem przypadki takie, gdzie osobiście reprezentowałem klientów. Znaczy najpierw udzieliłem im pomocy humanitarnej w lesie. Potem osoby te zostały zatrzymane przez Straż Graniczną. Ja reprezentowałem w placówce Straży Granicznej na granicy polsko-białoruskiej. Jeszcze w tamtym czasie była strefa zakazu wjazdu, więc to było w zasadzie w strefie. Więc reprezentowałem przed organem Straży Granicznej. Udało się nam złożyć wnioski o ochronę i nie wszczęto postępowania powrotowego. No ale strażnik graniczny powiedział, na pewno zawnioskuje o ośrodek strzeżony dla tych osób. Ja mówię, no tak, ale przecież przed chwilą ci panowie powiedzieli, że przeszli przez tortury w kraju pochodzenia. Każdy z nich doświadczył tortur. Niektórzy mają tego śladu, ale oni dość szczegółowo też o tym opowiedzieli. I prawo mówi o tym, że jeżeli ktoś ma doświadczenie przemocy, to nie może być zamknięty w ośrodku strzeżonym. Ten przepis wiąże sąd, ale ten przepis wiąże też organ Straży Granicznej, który składa wniosek. No więc wniosek i tak został złożony. Tortury były dawno, to były lata temu, nie ma żadnych dowodów na to, cudzoziemiec mógł to zadeklarować. Nie ma racjonalnego podejścia do tego, że ta przesłanka została spełniona. W związku z tym wniosek został złożony, sąd się przychylił do wniosku. Cudzoziemcy zostali osadzeni w ośrodku strzeżonym i trafili do ośrodka strzeżonego, to było akurat w Przemyślu, który ma dość złą sławę już teraz. Wcześniej ośrodkiem, który miał najgorszą sławę, był ośrodek w Wędrzynie. To był ośrodek tymczasowy, zorganizowany w województwie lubuskim, podlegający pod Krosno Odrzańskie. I to był ośrodek zorganizowany tymczasowo na poligonie wojskowym, otoczony drutem kolczastym. Tam były postawione takie baraki. Nasz prawnik jeździł tam co miesiąc spotykać się z naszymi klientami. Było mu to umożliwiane, natomiast doszło tam do kilku buntów, też tłumionych gazem łzawiącym na przykład. Były strajki głodowe. Rzecznik Praw Obywatelskich interweniował w związku z naruszeniem standardów detencyjnych. To były bardzo małe cele, bardzo duża komasacja cudzoziemców na małej przestrzeni. No i sam fakt, że to się odbywało na poligonie też sprawia, że osoby, które były straumatyzowane na przykład wojną w Jemenie czy w Syrii, siedziały w miejscu, w którym słyszały wybuchy. No to jednak jest poniżej standardów. Ten ośrodek został zlikwidowany. Obecnie wydaje się, że takim ośrodkiem, do którego też dostęp jest najtrudniejszy, który często stosuje sankcje właśnie w postaci osadzenia cudzoziemców w areszcie dla cudzoziemców, albo wybuchają w nim bunty, strajki głodowe, no to jest ośrodek w Przemyślu. Ośrodek w Lesznowoli też jest nie najlepszej sławy. Więc ja myślę, że sędziowie mają świadomość tego. To są osoby z lokalnej społeczności. Sędzia w Przemyślu myślę, że zna się z organami Straży Granicznej, pewnie jest komendantem Straży Granicznej, ma tych spraw dużo. To nie jest pierwszy przypadek. Ma dostęp do wszelkich informacji, Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur odwiedza te ośrodki, wydaje opinie na ten temat, raporty. Co można tutaj na przeczytać? No na przykład to, że 2 metry kwadratowe na człowieka to jest standard, który jest poniżej europejskiego standardu z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. To jest dużo mniej niż 4 metry. Tak, 4 metry kwadratowe powinny być przynajmniej. Powinien być zapewniony stały dostęp do opieki medycznej, powinien być stały dostęp do tłumacza, do psychologa. Straż Graniczna tłumaczy się, że mimo wszystko jest ten dostęp zapewniany, że te standardy są wyższe niż tak.
nasi klienci mówią coś innego i to jest trochę słowo przeciwko słowu, prawda? Oni mówią o tym, że są traktowani poniżająco. Strażnicy, wychowawcy nie znają języka angielskiego nawet, w związku z tym nie mogą się porozumieć, ale często okazuje się, że jedynym słowem, które te osoby znają po wyjściu, są przekleństwa po polsku, gdzieś się tych przekleństw nauczyli. Trudne to jest do udowodnienia, ale nie wydaje mi się, żeby sędziowie nie znali tej sytuacji. To co w takim razie byś sobie życzył ze strony sędziów, skoro uważasz, że oni wiedzą, jaka to jest sytuacja? Więc wydaje mi się, że dobre rezultaty, i to jest coś, co jest dla mnie ważne, żeby to wybrzmiało, że dobre rezultaty przynosi szkolenie. I to są szkolenia dotyczące szkolenia z zakresu relacji międzykulturowych i szkolenia z zakresu charakteru migracji i uchodźstwa. Sędziowie w wydziałach karnych ze zrozumiałych przyczyn nie muszą znać zjawiska migracyjnego od kuchni, że tak powiem. Nie muszą wiedzieć, z jakich krajów ci ludzie, jaka tam jest sytuacja, dlaczego te osoby są motywowane do tego, żeby przekraczać tą granicę, czym są motywowane, skąd to się wszystko bierze i jak na ten globalny fenomen odpowiadać środkami, które stwarza prawo. W związku z tym w tych sądach, w których organizacje pozarządowe przeprowadziły szkolenia, zostały do tego dopuszczone i były intensywne szkolenia sędziów w zakresie europejskich standardów dotyczących detencji, tam się okazuje, że statystyki detencyjne są dużo niższe. A powiedz, bo powiedziałeś, że tam, gdzie organizacje pozarządowe zostały dopuszczone do poprowadzenia szkolenia, czyli czy zaproszone przez władze sądu, czy co to znaczy? Gdzie były na przykład programy szkolenia sędziów, gdzie były... Czyli, że oni z własnej inicjatywy chcieli się tak jest. Nie jesteśmy w stanie nikogo przymusić do tego, żeby być na takim szkoleniu. Akurat Fundacja Ocalenie też takich szkoleń nie prowadzi, ale to na przykład państwo byli też w odwiedziny Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, z tego co wiem. Więc te organizacje, które zajmują się pomocą dla cudzoziemców, szkolą też służby, czyli to zarówno na przykład policję, Straż Graniczną, ale też i sędziów. I to przynosi naprawdę fenomenalne rezultaty. Moim zdaniem to jest klucz do sukcesu, bo trzeba uderzać tam, gdzie zachodzą procesy decyzyjne. I zwiększanie wrażliwości funkcjonariuszy i sędziów przynosi dobre rezultaty, bo w dużej mierze decyzja jest podejmowana, niestety na podstawie pierwszego wrażenia. Mhm. I jeżeli ktoś kieruje się jakimiś rasistowskimi przesłankami, być może w ogóle ma taki światopogląd, wynikający z braku kompetencji, z braku wiedzy może, to dużo łatwiej jest mu tego człowieka, który jest, wobec którego tę decyzję wydaje, osądzić w krzywdzący sposób. Więc zmiana nastawienia, praca u podstaw tak naprawdę w zakresie światopoglądowym, uświadamianie sędziów czy właśnie komendantów Straży Granicznej przynosi dobre rezultaty. Myślę, że to może być też kwestia pewnego paradygmatu. To znaczy ta sytuacja chociażby na granicy białoruskiej jest przedstawiana z dwóch paradygmatów, które bardzo często nie występują nigdy razem. Czyli paradygmat humanitarny, że to są osoby, które potrzebują pomocy, które uciekają przed prześladowaniem, a są po prostu w bardzo trudnej sytuacji, przebywając w lesie, są prowadzone często w błąd i potrzebują pomocy. Albo z drugiej strony patrzenie na to tylko z punktu widzenia polityki, że są po prostu wykorzystane jako broń przez Łukaszenkę, że przekraczają nielegalnie granice i to jest fakt po prostu. Patrząc tylko z tej perspektywy, zapominając, że to są ludzie, to rzeczywiście można dojść do zupełnie innych wniosków. Oczywiście. Pytanie, jak połączyć te paradygmaty i mówiłeś o tym, że są prawne instrumenty do tego, żeby odpowiedzieć na ten kryzys uchodźczy, ponieważ uchodźców nie będzie w Polsce mniej. Wszystko na to wskazuje, że tak naprawdę to tylko będzie zwiększający się problem, więc w jaki sposób powinniśmy na przykład działać, żeby zapobiegać temu, aby ci ludzie właśnie w ten sposób, który jest nieuregulowany, przekraczali granice, żeby doświadczali tych zagrożeń dla swojego życia, żeby konfliktowali się z naszym państwem. Nie traktujmy tego w kategoriach problemu, ale wyzwania. A co więcej, moim zdaniem od strony prawnej, od strony wymiaru sprawiedliwości
i podejścia do fenomenu migracji, do zagadnienia migracji i uchodźstwa, narzędzia są już dawno wypracowane w orzecznictwie europejskim, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Standardy są, należy je wcielić w życie, należy szkolić służby, szkolić sędziów w zakresie tego, jak odpowiadać na wzmożoną liczbę wniosków, która spływa do organów azylowych, jak odpowiadać na problem nieuregulowanego przekraczania granicy przez osoby, które poszukują ochrony i jak podchodzić z jednej strony w sposób taki, który jest jakoś uzasadniony polityką państwa, prawda, czyli państwo ma prawo do zabezpieczania swoich granic, zabezpieczania bezpieczeństwa. Oczekiwane to jest nawet, żeby to bezpieczeństwo było gwarantowane i żeby osoby, które do nas przyjeżdżają, były sprawdzane pod tym kątem. Z drugiej strony, żeby te osoby były traktowane humanitarnie, zgodnie ze standardami praw człowieka. Jeżeli zachodzi konieczność na przykład detencji, to powinna być ona stosowana w ostateczności, ściśle kontrolowana, no i powinna się ona odbywać w warunkach, które nie urągają ludzkiej godności. W związku z tym, gdyby uświadamiać polskie organy na temat tego, co zostało wypracowane już w innych państwach unijnych czy w ETPC, myślę, że mogłoby to przynosić lepsze rezultaty. Bo mam wrażenie, że często zachodzi sytuacja taka, że jest standard w Europie, na przykład dotyczący detencji dzieci albo detencji osób z niepełnosprawnościami, ale w Polsce to on nie obowiązuje. Bo się go w Polsce nie wciela w życie. Z jakiegoś powodu sędzia w wydziale karnym, nie chcę mówić gdzie, bo nie chcę nikogo tutaj oskarżać, jakoś nie implementował, nie przyjął do wiadomości, że taki standard został wypracowany, prawda? No nie, to jest niedopuszczalne. Czyli nie mamy 3 przepisów dotyczących cudzoziemców w Polsce. Mamy kilka ustaw i w tych ustawach mamy przepisy, które regulują tę sytuację bardzo kompleksowo i dają pełną paletę narzędzi do tego, żeby osoba była potraktowana w sposób godny. Czyli podsumowując, standardy są, prawo jest i to, jak rozumiem, jest wypracowane i dobre. Tak. Tylko po prostu nie jest wdrażane, nie jest przestrzegane. Tak jest. Plus ważne jest to, żeby zobaczyć człowieka w człowieku i żeby po prostu sędziowie mieli więcej świadomości i takiej wrażliwości społecznej. Ja nie spotkałem się z sytuacją, ani moi koledzy i koleżanki z zespołu, w której cudzoziemiec zostaje przed sądem potraktowany w sposób urągający godności, żeby sędzia na przykład obraził cudzoziemca. Podchodzi do niego lekceważąco. Wydaje mi się, że ten problem nie występuje w takim natężeniu. Problem jest taki, żeby ten sędzia chciał w ogóle tego cudzoziemca zobaczyć. Ale jeżeli wam się nie udało doprowadzić... Jeżeli tylko papier, jeżeli widzi tylko przedstawiciela Straży Granicznej, nie widzi tego cudzoziemca, nie zna jego indywidualnej sytuacji i nie chce się wsłuchać w jego historię, to nawet to nic nie pomoże, prawda? Bo wydaje mi się, że gdyby ten cudzoziemiec był obecny, gdyby on miał możliwość wypowiedzenia się i opowiedzenia o szerszym kontekście swojej sytuacji, ta decyzja mogłaby być zupełnie inna. Tylko trzeba tego chcieć zobaczyć. I ta osoba też miałaby poczucie tego, że mogła zostać potraktowana sprawiedliwie, ponieważ została wysłuchana przez tego sędziego. Oczywiście. To też bardzo zmienia po prostu to widzenie jednak wymiaru sprawiedliwości polskiego przez nich, najzwyczajniej w świecie. Bo nasza fundacja reprezentuje kilkanaście, kilkadziesiąt osób przed sądami. No ale cudzoziemców osadzonych jest bardzo wielu. Są dziesiątki osób, setki osób w Polsce, których nie jesteśmy w stanie, prawda? Nawet siłami wspólnych zaprzyjaźnionych prawników reprezentować. Czyli możemy zakończyć apelem do sędziów, żeby nie bali się... Nie bójmy się cudzoziemców, nie bójmy się zapraszać ich i słuchać ich historii, bo to są ludzie, którzy naprawdę mają coś do przekazania. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Bo ja jestem przytłoczona ilością smutnych informacji. Jakie u Ciebie się emocje pojawiły? Wydaje mi się, że ważniejsze jest to, żeby posłuchali sędziowie tego apelu, żeby nie bali się po prostu wysłuchiwać osób, o których wolności i losie będą decydować. Bez tego nie ma sprawiedliwości dla kogoś.